Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia lekcji pokazowej Wynalazki, lekcja STEAM Online, którą będę dla Was dziś komentować. Szanowni Państwo, witam serdecznie na naszych zajęciach symulujących takie zajęcia STEAMowe online, które moglibyśmy przeprowadzić właśnie z dzieciakami w szkole podstawowej w ramach takiej sytuacji pandemicznej. My jako tutaj zespół Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego możemy przeprowadzić taką właśnie symulację. No niestety nie jesteśmy dziećmi i tak pewnie do końca nie wcielimy się w tę rolę dokładnie, ale wydaje mi się, że właśnie ta symulacja będzie pomocna przy realizacji zajęć w modelu STEAM online, jeśli taka konieczność czy taka potrzeba w Państwa sytuacjach edukacyjnych, w Państwa szkołach zajdzie. I chciałabym na początku Państwa przywitać, zapytać jak zdrowie, jak się Państwo czują. Częściowo jesteśmy w maseczkach, częściowo nie. Proszę może podnieść chociaż rączkę do góry, jak wszystko jest z Państwem ok. Tutaj korzystając z naszych Teamsów. Widzę, że już Pani Agnieszka, Pani Kasia, Pani Aleksandra, Pani Joanna. Wszystko ok, jesteśmy zdrowi. Ja też jestem zdrowa, także możemy zaczynać nasze zajęcie. W pierwszym kroku chciałabym zacząć od takiej propozycji króciutkiej prezentacji. Prezentacje multimedialne to nie jest jakaś najlepsza forma przekazu dla małych dzieci, natomiast jeżeli oczywiście nie mamy tej możliwości pracy face to face, na pewno multimedia są w stanie nam pomóc zwizualizować pewną wiedzę, pewne pojęcia, które chcemy pokazać, czy też pokazać w sposób ciekawy. Dlatego udostępnię Państwu właśnie ekran z prezentacją, którą wcześniej przygotowałam. Prezentacja multimedialna nie jest optymalną formą pracy z małymi dziećmi. W edukacji online prowadzonej w okresie pandemii możemy jednak z jej wykorzystaniem przekazać dzieciom podstawowe treści zajęć w ciekawy sposób. Ona jest naprawdę króciutka, to jest dosłownie kilka slajdów. Ta prezentacja jest już widoczna na ekranie. I chciałabym, żebyśmy, proszę Państwa, zaczęli sobie od takiej krótkiej rozmowy poprzedzonej filmikiem o tym, czym jest w ogóle wynalazek. Pojęcie wynalazku jest takim pojęciem dość z jednej strony znanym dla dzieci, tak, bo wszystko jest innowacją, wynalazkiem, my tych słów nawet często bardzo nadużywamy. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście taka pewnie dokładne sprecyzowanie dla dziecka w klasie drugiej, trzeciej, nie mówię już pierwszej, tego czym jest wynalazek, no myślę, że nie jest takie do końca oczywiste i zaproponowałam tutaj filmik, który możemy sobie króciutki wspólnie obejrzeć. Spróbuję zrobić tryb pełnoekranowy, żeby otworzył mi się link, a jak nie, to otworzę ten link w osobnej stronie. Korzystając z multimediów wyjaśniamy pojęcia bazowe zajęć, np. wynalazek, wynalazca. Dzień dobry, z tej strony Pan Nauczanka, a dzisiaj poopowiadam Wam o wynalazcach i ich wynalazkach. W każdej chwili oraz miejscu otacza nas technologia i wynalazki. Komputery, telewizory, samochody, prąd w gniazdku i nawet światło z żarówki. To wszystko zostało stworzone przez wynalazców na przestrzeni wieków. Proste mechanizmy wynalezione wiele tysięcy lat temu są podstawą dla bardzo skomplikowanych maszyn, z których korzystamy na co dzień. Zapraszam Was na kilkuminutową podróż w czasie. Proszę Państwa, udało się nam już zobaczyć ten ciekawy filmik poświęcony właśnie
różnym osobom, wynalazczyniom i wynalazcom. I teraz chciałabym, żebyśmy spróbowali wspólnie zastanowić się w takiej mini dyskusji, kim jest wynalazca. Jak moglibyśmy określić taką osobę, która właśnie jest wynalazcą czy wynalazczynią, tak? Wynalazczynią czy wynalazcą w zasadzie powinnam powiedzieć. I też nad takim drugim faktem, który troszeczkę wypływa z tego filmiku, jakie sytuacje inspirują często do wynalazków, do stworzenia czegoś nowego, jakiegoś ulepszania świata. W zajęciach online wprowadzamy jak najwięcej elementów aktywnej pracy dzieci, dyskusji, dzielenia się spostrzeżeniami, opiniami. Takiego zupełnie niestandarowego, nie szablonowego spojrzenia na pewne oczywiste kwestie, które nas otaczają. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli tak, to bardzo proszę. Śmiało, rączka do góry. Proszę zgłosić się właśnie poprzez użycie tej ikonki rączki do góry i bardzo proszę zabrać głos. Pani Aleksandra, bardzo proszę. Pani Aleksandro? Znaczy, ja myślę, że wynalazca to jest osoba, która jest kreatywna, która myśli poza schematami i też patrzy na sytuację życia codziennego w jakiś taki nietypowy sposób, jak można byłoby je ulepszyć, tak jak w przypadku pani Anderson, która wynalazła te wycieraczki, bo jakby jest to taka sytuacja prosta życia codziennego, ale dzięki temu, że ona pomyślała o niej w inny sposób, no to znacząco ulepszyła sytuację. Tak, zdecydowanie. Właśnie myślę, że tutaj na ten kluczowy aspekt zwróciła Pani uwagę, że to jest taka obserwacja tego, co się dzieje, takich sytuacji życiowych, właśnie jakichś takich inspiracji po prostu w trudnościach dnia codziennego, tego, co nas otacza i często te wynalazki właśnie z takich bardzo prozaicznych, prawda, powodów powstania, nie z jakichś długich lat spędzonych w laboratorium, chociaż też tak się dzieje, no ale najczęściej ten impuls jest gdzieś właśnie wokół nas. Dobrze, to proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy teraz spróbowali się zapoznać z dwoma jeszcze postaciami właśnie wynalazców i tutaj chciałabym też pokazać Państwu, jak można przedstawić dzieciom taką postać wynalazcy z jednej strony właśnie multimedialnym filmem, z drugiej strony jak użyć w takiej lekcji online najbardziej fantastycznego źródła, jakie jest, czyli książki. Także przygotowałam z jednej strony dla Państwa prezentację właśnie sylwetki Ady Lovelace, czyli jak to się mówi, pierwszej programistki, osoby, która stworzyła komputer, jak również właśnie krótką historię wynalazku Steve'a Jobsa i tutaj z kolei chciałabym ją Państwu zaprezentować z fragmentami bardzo fajnej książeczki dla dzieci Mali Wielcy, ale to też oczywiście mogą być różne inne książeczki. Myślę, że STEAM jest tak pojemną metodą, która rzeczywiście bardzo chętnie sięga też po typowe źródła, dobre, fajne, ciekawe książki, które rzeczywiście dla dzieciaków są też bardzo interesujące. STEAM rozwija czytelnictwo. Ale zacznijmy sobie od właśnie Ady Lovelace. I tutaj mam dla Państwa taki króciutki też filmik, który wyszukałam na YouTubie. Jest to filmik anglojęzyczny, ale pokażę Państwu, jak taki filmik anglojęzyczny zmienić sobie, jeśli chodzi o napisy i dodać polskie napisy. To już rzeczywiście dużo robi, chyba że Państwa na przykład zajęcia są takimi zajęciami bilingwialnymi, tak? I wtedy rzeczywiście będą Państwo no, nawet celowo, prawda, korzystali z wersji anglojęzycznej. Jeżeli klikniemy sobie na to kółko zębate właśnie ustawienia, to możemy zrobić coś takiego jak przetłumacz automatycznie
i wybrać język polski, to co Państwo widzą. W związku z tym rzeczywiście już mamy tutaj taką dość dużą możliwość. Zobaczymy, czy mi się to przestawiło. Napisy nie przestawiło się. Jeszcze raz. Jeszcze raz i klikniemy sobie na język polski. Dobrze, przestawiło się już. Spróbujemy zapoznać się z tą krótką historią. History Who's Who. Welcome to History Who's Who. Who is Ada Lovelace? Ada Lovelace was an English mathematician and scientist and was born on the 10th of November 1815. Her full name is actually Augusta Ada King Noel, Countess of Lovelace. She is now thought to be one of the pioneers of early computers. W zajęciach online nie bójmy się wykorzystywać materiałów anglojęzycznych. Budujemy w ten sposób kompetencje językowe. Jeśli mamy duże obawy związane z ich wykorzystaniem, uzupełnijmy je o tłumaczenie. Jeśli Państwo prezentowaliby taką sylwetkę właśnie Ady Lovelace, myślę, że tutaj na pewno warto by było przeznaczyć też trochę czasu na dyskusję o Adzie, na pracę własną uczniów. Zakładając sytuację, że uczniowie są wtedy w domach, warto, aby rzeczywiście tą sylwetkę właśnie wybranego wynalazcy, tak jak tutaj my sobie mówimy o Adzie, troszkę przybliżyć. W zajęciach online wykorzystujmy karty pracy. Dzieci mogą pracować z nimi w sposób tradycyjny lub online. Ja tutaj zaproponowałam Państwu takie karty pracy, które dzieciaki mogłyby właśnie na temat Ady wypełnić, zebrać o Adzie informacje. Mogliby Państwo te karty zastosować dwojako, to znaczy albo wysłać je na przykład przed taką lekcją online uczniom, tak żeby zebrali te informacje i byli przygotowani do dyskusji w czasie zajęć, albo na przykład moglibyśmy pójść drugą drogą, czyli podzielić uczniów na grupki kilkuosobowe, na przykład korzystając z pracy grupowej na Teamsach i poprosić o opracowanie tych informacji, czy na przykład jeśli mamy większą klasę, to podzielić, prawda, tymi kartami grupy. Jedna grupa mogłaby przygotować takie wstępne informacje, tak, druga na temat drugiej karty, trzecia na temat trzeciej, czy czwarta na temat czwartej, tak naszkicować bardziej sylwetkę. Więc no, tutaj mamy dużo różnych wariantów. Dzieciaki fajnie, chętnie zbierają te informacje, także to jest takie wydaje mi się też dla nich bardzo przyjemne. Trzecia droga to jest taka, że moglibyśmy dokładnie omówić sylwetkę właśnie tej wybranej wynalazczyni, czyli Ady Lovelace. I na przykład takie karty, tak, czy to częściowo, czy całościowo taki zestaw wykorzystać, czy też oczywiście tutaj zachęcam Państwa do autorskich zestawów tworzenia takich kart pracy. Mogliby Państwo rozdać jako na przykład praca domowa, czy taki projekt uczniowski, który uczniowie mogliby wykonać po zajęciach i Państwu przesłać. Tutaj na przykład też bardzo fajnie sprawdzają się jakieś prace graficzne, nie tylko wpisywanie w te karty, ale rysowanie różnych elementów. Także myślę, że taki materiał dość szeroki do wykorzystania. W zajęciach online wykorzystujmy tradycyjne książeczki dla dzieci. A druga możliwość prezentowania właśnie wynalazcy na takich zajęciach online, którą też wydaje mi się, że warto polecić. To jest praca z książką. Ja przygotowałam dzisiaj, mam nadzieję, że tutaj też dobrze widać, taką książkę z serii Mali Wielcy. To jest bardzo fajna brytyjska seria. Ja też dużo z tymi książeczkami pracowałam właśnie w takiej wersji brytyjskiej. One są dużo mniejsze, ale w Polsce też bardzo fajnie tłumaczone. Taką książeczkę, to jest książeczka
Pokażę Państwu kilka stron z tej książeczki, która rzeczywiście pokazuje sylwetki różnych ludzi, w tym wypadku Steve'a Jobsa od małego, od tego jak był on chłopcem i zaczął interesować się właśnie technologią, obserwować jak technologia wpływa na świat. Bardzo ładnie ilustrowana książeczka, pokazująca też stare komputery. Z tej książeczki online też możemy pracować z taką książeczką na dwa sposoby przynajmniej, jakie mnie udało się wypróbować i jakimi chciałam się z Państwem podzielić. Pierwszy sposób to taki, że wszyscy mamy tę książeczkę, tak? Że zaopatrujemy się klasą w jakąś książeczkę, z której korzystamy, w tym wypadku akurat tę, i po prostu sobie ją czytamy, zapoznajemy się z nią przed zajęciami. Ale najczęściej w tych zajęciach właśnie online pandemicznych, takich realizowanych ad hoc, często jest to trudne. Dlatego w przypadku takiej krótkiej książeczki, którą rzeczywiście czyta się 10 minut, mogą być to fragmenty, tak, które Państwo czytają. Możemy tutaj pracować z wyobraźnią dzieci. Możemy poprosić dzieci o zamknięcie oczu na chwilę. To jest też taki odpoczynek od komputera, od pracy z komputerem. Przeczytać fragment książki. Tutaj to książka o wynalazcy, ale to może być temat bajek, to może być temat przyrody, to może być temat życia zwierząt, więc rzeczywiście bardzo różnie tutaj takie książeczki mogą oddziaływać na wyobraźnię. Ale ponieważ zajęcia STEAMowe to dużo pracy własnej, to nie tylko przekaz tego bloku Science czy bloku Technologia, tutaj siłą rzeczy, prawda, pracujemy właśnie w warstwie technologicznej, to też kreacja, praca manualna dzieci, to chciałabym, żebyśmy teraz spróbowały sobie zasymulować właśnie ten element takich STEAMowych zajęć o wynalazcach, troszkę trudniejszy, który właśnie wymaga pracy manualnej, wykonania prac plastycznych, wykonania na przykład wynalazku, który jest takim pretekstem do naszego spotkania, z tego, co akurat mamy w domu, prawda? W sytuacji pandemicznej dzieci będą korzystały z różnych możliwości. Jeżeli my mamy dzisiaj temat właśnie budowania wynalazków, projektowania wynalazków też na papierze, tworzenia takich prac plastycznych, to jeżeli chodzi o prace plastyczne, na pewno dzieci będą miały tutaj możliwość wykonania różnymi technikami, bo jedno będzie miało kredki, jedno farby, tak, jedno jakieś, nie wiem, mazaki akurat pod ręką, ale też oczywiście możemy poprosić o przygotowanie takich pomocy biurowych i z tym jest dość łatwiej. Ale jeżeli przejdziemy już do fazy projektowania samego wynalazku, to tu może być już dużo trudniej, bo na przykład jedne dzieci będą miały klocki Lego, inne drewniane klocki, inne jakieś klocki jeżyki, inne będą mogły zrobić taki wynalazek na przykład z jakichś rzeczy niepotrzebnych, jakichś na przykład opakowań po produktach, które mają w domu. Dlatego też tutaj musimy być elastyczni i taką dużą właśnie rozpiętość materiałów uwzględnić na początku w tych zajęciach. No i właśnie, ponieważ my umawiałyśmy się na ten temat dzisiejszego spotkania, ja chciałabym teraz Panie prosić, żebyśmy właśnie te dwa elementy sobie takiego STEAMowego projektu online spróbowały przeprowadzić i w pierwszym kroku prosiłabym, żeby Panie, korzystając z dowolnej techniki plastycznej, z tego co mają pod ręką, spróbowały zaprojektować jakiś swój wynalazek. To może być robot, to może być jakiś właśnie wynalazek, który coś zmieni w otoczeniu. Można podejść z humorem, można podejść na poważnie. Kiedy będą Panie gotowe, proszę o podniesienie ręki, tak, kliknięcie tutaj właśnie ikonki podniesionej dłoni, zgłoszenia się do odpowiedzi i będziemy tak do kamerki te prace prezentować i króciutko o tym naszym wynalazku mówić. A potem w drugiej części spróbujemy właśnie zbudować sobie i go
i pokazać z różnych dowolnych materiałów, jakie mamy pod ręką. Myślę, że będziemy sobie zaczynać prezentację naszych wynalazków i myślę, że zrobimy to tak syntetycznie i jednocześnie będziemy prezentować właśnie z jednej strony ten nasz projekt graficzny, czyli pracę plastyczną, jaką dzieci by wykonały, czyli taki plan trochę wynalazku, a z drugiej strony właśnie już to, co udało się nam wytworzyć z różnych ciekawych materiałów. Także bardzo proszę, kto pierwszy? Proszę włączyć się i... W zajęciach online dla dzieci stosujmy jak najwięcej elementów pracy manualnej oraz zadań konstrukcyjnych. Dobrze, to ja mogę zacząć. O, tak, to jest mój plan. I ja zbudowałam robota, który gasi świeczki. I tutaj właśnie jest miejsce na świeczkę, a tu jest taki lejek, z którego będzie automatycznie płynęła woda, żeby zgasić świeczkę. I tak mi wyszedł mój robot. Brawo, no, świetny pomysł, klocki Duplo, coś co pewnie dzieciaki jeszcze mają, tak, z przedszkola pod ręką, także można wykorzystać. Super, dziękuję Pani bardzo za ten pierwszy pomysł. Ja przygotowałam wynalazek, który wystrzeliwuje słońce na niebo, czyli pobiera promienie słoneczne latem. A kiedy jest zima i tego słońca nam brakuje, to wtedy ta maszyna właśnie dzieli się pobieranymi promieniami słonecznymi. I ten projekt wygląda tak. Tutaj w środku jest sprężynka, która właśnie wystrzela promienie słoneczne do nieba. Bardzo dziękuję. Też bardzo ciekawy wynalazek i wykonany z plasteliny, prawda? Czyli to jest praca z plasteliny, więc też znowu kolejna, prawda, technika, którą możemy wykorzystać. Także myślę, że te wszystkie przykłady, które tutaj Panie zaprezentowały, bardzo różnych wynalazków, bardzo różnych podejść są bardzo ciekawe, są steamowe, bo każdy podszedł trochę inaczej do tematu, każdy stworzył swój autorski pomysł. Każda z Pań wykorzystała różnorodne materiały, które nasz uczeń może mieć po prostu w domu. Jak widać, to, że nie posiadamy niczego poza papierem, też nie tworzy jakiejś bariery w wykonaniu takiego projektu i rzeczywiście możemy te innowacje również tworzyć z bardzo prostych rzeczy, co jest szalenie istotne, realizując tego typu projekty w dobie pandemii. Od strony steamowej tutaj chciałabym podkreślić, że my w tych zajęciach właśnie w tym momencie wykonaliśmy ten element art, prawda, czyli sztuki, prac plastycznych, ale wykonaliśmy też właśnie projektując ten wynalazek, ten element inżynieryjny, prawda, czyli wykonaliśmy konstrukcje z klocków, konstrukcje z origami, konstrukcje z plasteliny, z różnych tutaj klocków, Duplo, jeżyków, Lego, a jeszcze pewnie z wielu bardzo innych można by te konstrukcje stworzyć. Także rzeczywiście w zasadzie prawie cały model mamy steamowy zamknięty. Gdzieś jeszcze tutaj troszkę brakuje nam w naszym projekcie matematyki, ale myślę, że Panie jako już zaawansowane studentki Wydziału Pedagogicznego na pewno mają w głowie wiele zadań matematycznych, które można by w taki projekt wpleść, a przecież samo modelowanie projektu, prawda, już jest matematyką. Ale takie przykładowe zabawy, które moglibyśmy tutaj zastosować, o które moglibyśmy rozbudować projekt, to mogą być zabawy z kształtami, zabawy z liczeniem klocków, prawda, na przykład, które są potrzebne, żeby ten wynalazek stworzyć, z figurami geometrycznymi na przykład, prawda, w przypadku origami, czyli różnego typu zadania matematyczne, które właśnie dotyczyłyby samego wynalazku, prawda, które tutaj Panie mogłyby zaproponować swoim uczniom, aby te elementy matematyczne
słoneczne utrwalić. Na podsumowanie warto też stosować różnego typu zabawy i tutaj wspierać się nowymi technologiami. Jeśli chodzi na przykład o takie podsumowania dla dzieciaków w klasach 1-3 w STEAMowych projektach, bardzo fajne są na przykład chmury wyrazów, z których my już korzystałyśmy w przypadku innych naszych zajęć, dlatego że dzieci mogą właśnie taką stronę poleconą przez nauczyciela otworzyć taką chmurę wyrazów sobie tutaj na przykład stworzyć, którą wpiszą cechy wynalazcy. I ja tak chciałabym właśnie nasze zajęcia zakończyć, żebyśmy spróbowały sobie zrobić chmurę wyrazów na podsumowanie. Taką chmurę potem możemy pobrać w postaci obrazka, możemy ją przesłać, prawda, do uczniów, czy zamieścić na przykład na czacie, aby uczniowie sobie pobrali. Oczywiście to mogą być też inne zabawy, to mogą być jakieś learning appsy, to może być jakiś Kahoot na podsumowanie. To już oczywiście jest Państwa autorska inwencja i na pewno jak tutaj znam z studentów, to wiele pomysłów będą Państwo mieć na takie zabawy, a my kończąc taką naszą STEAMową przygodę, żeby jeszcze pokazać właśnie w tej naszej symulacji, jak można wykorzystać jakąś bezpłatną, dostępną online aplikację wykorzystać, stwórzmy sobie na koniec jeszcze chmurę wyrazów i bardzo będę Pani prosiła, żeby właśnie do tej chmury wyrazów wpisać jakieś słowo, które charakteryzuje dla Pań właśnie wynalazcę. Ja tutaj już otworzę, wkleję na czat link do strony. Warto ten link mieć też oczywiście wcześniej przygotowany. Proszę teraz wpisywać właśnie dowolne wyrazy, które kojarzą się z Państwu właśnie z wynalazcą. Mi się kojarzy. Nie mogą Panie wejść. O, dobrze, to momencik. To w takim razie może zrobimy tak, że ja ją otworzę i udostępnię. To zawsze jest może jakaś taka też kolejna lekcja, co zrobić, gdyby tak się wydarzyło. A poproszę Panie, ja już tutaj udostępniłam, nie udało się otworzyć, a poproszę Panie, żeby Panie może w takim razie podały mi na czacie takie wyrazy, jakie kojarzą się Paniom ze słowem właśnie z wynalazcą, a ja wpiszę je w tą chmurę, jeśli mamy naukowiec, pomysł, kreatywność. Zaraz zobaczymy, jak tutaj nasza chmura będzie widoczna. Ładuje się. O, proszę bardzo. Taką nam się udało chmurę na koniec stworzyć. No a pewnie można by tutaj jeszcze więcej pododawać, czy może wybrać jakiś taki bardziej program też wizualny, niedostępny dla dzieci, ale na pewno pomysł